centrum naszego dzisiejszego spotkania jest radiologia stomatologiczna. Język interdyscyplinarnego porozumienia. W centrum naszego spotkania dzisiejszego, naszej konferencji również są wspaniali wykładowcy. Przywitajmy pana profesora. Radiologia stomatologiczna stała się w tej chwili podstawowym narzędziem pracy klinicznej dentystów. Udało nam się zgromadzić wspaniałych wykładowców. Wśród nich oczywiście pan profesor Szopiński, który otworzył naszą konferencję, natomiast mamy wykładowców, którzy mają olbrzymią pasję w swojej pracy, którzy są wspaniałymi wykładowcami i mają olbrzymie doświadczenie w pracy z pacjentami. De facto większość z gabinetów wykorzystuje tomograf wolumetryczny praktycznie w każdej dziedzinie stomatologii. Pedodoncji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii, ortodoncji. Jest to urządzenie, które w bardzo przyjazny, prosty sposób daje nam możliwość postawienia prawidłowej diagnozy i wyboru najlepszej metody leczenia. Jeżeli chodzi o rozwój CBCT na przestrzeni dziesięciolecia, uważam, że to jest znaczny postęp. Szczególnie jeżeli chodzi o jakość wykonywanego badania, redukcję szumu i ostrość obrazu. Obecnie zarówno MPR, jak i rekonstrukcja 3D, rendering 3D są praktycznie doskonałe. I wielokrotnie potwierdza mi się to w praktyce klinicznej, iż to, co widzę w rekonstrukcji 3D, jest 1 do 1 z tym, co widzi chirurg. Na co dzień w swojej pracy klinicznej korzystam z tomografii komputerowej, najczęściej do obrazowania pozycji stawu skroniowo-żuchwowego przy zmianie i rehabilitacji okluzji u pacjenta. I bez prawidłowej diagnostyki radiologicznej nie jesteśmy w stanie tych pacjentów odpowiednio leczyć. Endodoncja jest zdecydowanie taką dziedziną stomatologii, której radiologia jest nieodzowna. Żeby postawić dobre rozpoznanie, potrzebujemy albo zdjęcia zębowego, natomiast w wielu sytuacjach klinicznych, zwłaszcza tych trudnych przypadkach, potrzebujemy już czegoś więcej, czyli obrazowania 3D. Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce radiologicznej jest bardzo duże. I to widzimy już obecnie, bo już ona jest bardzo powszechnie stosowana do analizy cefalometrycznej. Też firma Watech ma program sztucznej inteligencji, który się nazywa Davis, który nam pomaga wykreślać zdjęcie cefalometryczne i dokonywać pomiarów, a także pokazuje nam w analizie, które z tych pomiarów odbiegają od normy. No na pewno rozwój AI, na pewno automatyzacja, cyfryzacja większości procedur. No i to, o czym troszkę wspominałem, czyli dynamiczna nawigacja, która teraz jeszcze jest sterowana przez człowieka, w przyszłości będzie sterowana przez roboty. My będziemy robić plany i będziemy trzymać haki. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Było to moim marzeniem od wielu lat organizowanie konferencji, a może przede wszystkim takiej platformy edukacyjnej, dzięki której brakującej wiedzy dla naszych lekarzy, wiedzy o radiologii, wiedzy o specjalistyce, ale już myślimy o przyszłości, już byśmy chcieli zacząć nasze przygotowania, naszą pracę nad nowym kongresem. No i rozważamy inną formułę, jeszcze chyba atrakcyjniejszą dla naszych gości.